Alright, Yellow, witam bardzo serdecznie. Udało mi się w końcu wszystko ogarnąć. No i zabieramy się za maturkę z CKE, którą pisaliście właśnie dzisiaj, jeżeli to oglądacie 5 marca. Zaczynamy oczywiście od słuchanka. Postaram się zrobić to jak najszybciej się da, no i w miarę możliwości oczywiście omówić. Egzamin maturalny z języka angielskiego. On the internet. Today. Dobra, oni to zaczną zaraz sobie gadać, to przeczytam sobie poleconką. Program radiowy. Eric and Jenny first met on an internet dating site. Eric and Jenny have a similar sense of humor. Czyli mają podobne poczucie humoru. Jenny is glad that they live in Britain, czyli ona jest zadowolona, że żyją w Wielkiej Brytanii. Jenny thinks that childcare in Britain is worse than in Sweden. O, to może ona mieszka w Szwecji jednak. Jenny has persuaded Eric that recycling is important. Jenny has persuaded Eric recycling is important. Dobrze, no to lecimy. Lecimy. Hello, listeners. Today in our program, we will be talking to Jenny Dalman, a British woman married to a man from Sweden. Hello, Jenny. Hello, everybody. First of all, tell us how and where you met your husband, Eric. Well, it was a date arranged by our friends. They described him as a handsome blonde Swedish man, and it was true. We had a great time. Ona tutaj powiedziała, że spotkali się na randce zażywanej przez ich znajomych i dobrze się bawiła. Great time together during our first date, so we decided to keep in touch on the internet. No i tutaj jest ta zmyłka, bo oni po tej randce zdecydowali się utrzymywać kontakt przez internet. After a few months, he came to Britain to see me again, and the rest is history, as they say. Have you ever had any problems because of cultural differences? We get on very well together and have a similar attitude to life. And what's very important is that we often laugh at the same things. Just like the British, Swedish people love BBC classic comedies. Okej, ona tutaj powiedziała, że śmieją się z tych samych rzeczy, także myślę, że można w drugim zaznaczyć true. Such as Monty Python and Mr. Bean. Eric is not an exception in this case. And when did the two of you make the decision to live in Britain? I think it was more or less 6 months after we got married. It seemed a better option, but now I think it's a pity that Eric's work keeps us in Britain. Ona właśnie powiedziała, I think it's a pity that Eric's work keeps us in Britain, czyli szkoda, że jego praca utrzymuje nas w Wielkiej Brytanii. Why do you say that? Many women here don't go back to work after having a child because Britain doesn't offer enough help for working mothers. Dlatego zaznaczyłem false, bo ona powiedziała, że szkoda, że ta praca go utrzymuje w Wielkiej Brytanii. In Sweden, childcare services are excellent and women can start work again just after having a baby. I powiedziała, że childcare services are better in Sweden, czyli są worse in Britain. True. I see. And going back to your family life, do you share household chores with your husband? When it comes to the housework, Eric doesn't help me as much as I hoped he would. But there are some things he does at home. For example, he segregates our rubbish for recycling. I have to admit that I didn't care much about it earlier, but he can... I ona teraz powiedziała, I have to admit that I didn't care about it earlier, coś takiego, więc ona wcześniej nie chciała recyklingować i pewnie on ją przekonał, a nie ona jego. He convinced me that it's... He convinced me. Dobra, dalej nie musimy słuchać. Tu mamy fałsz, bo to nie ona przekonała jego, ale on przekonał ją do recycling. Dobra, szukamy teraz nagrania numer 2. History as in here, don't go... An amateur opera singer, famous. The terrible... And may get a chance to become professional. I zapoznaj się z treścią zadania. Dobra. Wypowiedzi dotyczące śpiewania. Opisuje, w jaki sposób znany piosenkarz został zamieszany w skandal.
talks about a reason for taking part in talent shows, czyli powody, dla których bierzemy udział w talent show, ogólnie, nie tylko my, ktoś tam. Rady, jak wygrać konkurs śpiewania. Cicho. Nie zgadza się z wynikiem talent show, czyli dwie w odpowiedzi mamy podobne, więc możliwe, że będzie trzeba wybrać pomiędzy nimi. Recommends watching a film about a singer. Poleca jakiś film o piosenkarzu. No i lecimy. Ja będę sobie robił notatki może do każdego, tak żeby było widać. Dobra, git. 1. Every year, thousands of amateur singers take part in talent shows. Why do they decide to go through all the criticism from the judges and media gossip? For many, it's because they want their passion to become a way of making money. By appearing in talent shows, they will be seen by music industry people and may get a chance to become professional singers. They don't even have to win any of these shows. If they have an unusual singing voice, they can be discovered, get record contracts, and do what they love for a living. Can be discovered. Dobra. A nie B oczywiście, bo ona już na samym początku mówi, że to talent show i why? Dlaczego ludzie biorą w tym udział? B. Mam nadzieję, że nie słyszycie, jak mi się kawka robi. 2. 2. Doing something that you love, but doing it badly, can sometimes make one famous. The terrible amateur opera singer, Florence Foster Jenkins, was often laughed at in her lifetime. In some concert reviews, she was even called the worst opera voice in the world. However, more than 70 years after her death, she became the inspiration for a Hollywood hit. Directed by Stephen Frears, it tells the story of the last few years of her life as an amateur opera singer. It's a must-see for everybody. You'll love every minute of it. Prawdopodobnie film. Nie, bo już użyliśmy. Advice nie. Oczywiście jest to E, bo on tam mówi, że director, czyli reżyser i must, gdzie musisz to zobaczyć. Next. 3. Do you want to enter a talent show for singers? Experts say that to be the best and beat all other contestants, you need to be yourself and feel certain that you are doing the right thing during the shows. Make sure you choose a song you can sing comfortably and without making mistakes. And remember to dress suitably for the occasion. TV viewers often judge you by your looks, so wear something attractive. Good luck, and be the best. Wskazówki. Jakieś wskazówki? Mamy też o wskazówkach. Nie. Advice how to win. Tak jest. Advice how to win a competition, czyli rada, jak wygrać konkurs. I next. 4. Now that the latest The Voice talent show is over, I would like to share my views on the outcome of the show. I think it was a huge scandal. The winner was a surprise to me. I know Nick has the looks, but honestly, Clark Beckham has a much better voice, and even the music critics preferred him. I wonder who voted for Nick. In my opinion, they have no idea what real talent sounds like. Tutaj dla zbyłki było podane słówko skandal, ale on powiedział, że dla niego skandal to jest wynik tego competition, konkursu. Także tak wyglądają odpowiedzi B, E, C, D. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? 6 tekstów różnych. Dobra, będziemy robić na spontanie. Szkoda czasu. People and may get a chance to become professional singers. An amateur. Learn to use different 1. Number 1. Which is true about the art classes. You must be a beginner. Prawdopodobnie nie musisz być beginnerem. They never last longer than 2 hours. Czyli nie są dłuższe niż 2 godziny. People can attend them twice a week. Sprawdźmy. Do you want to develop your painting skills? If yes, join our art classes. Learn to use different techniques and painting materials at our studio. If you have no experience of art, you are also welcome.
Jeśli nie masz doświadczenia, również jesteś mile widziany. Odrzucamy A. Classes start at 5 p.m. every Wednesday and last 2 hours. They are also held on Saturdays from 1 to 4 p.m. Choose one day or both. You'll get lots of personal attention. Choose one day or both. I B odrzucamy, ponieważ w soboty zajęcia zaczynają się o 1:00, kończą się o 4:00. Trwają 3 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. Także odpowiedź C. Start Dawajcie whenever next. you wish and pay only for the classes you've attended. Visit www.londonartclasses.com to learn more. Dobra. Wysłuchaj nagrania jeszcze. Start whenever you wish and pay only for the class. To her. She 2. Tom, have you heard about the missing girl? The police have finally found her. Do you know what exactly happened to her? She got lost in the forest and couldn't find her way back home. The story is making headlines all over the country. Oh, I rarely buy newspapers and I don't have a TV. I prefer following the news online on my mobile phone. Unfortunately, it fell into the water. Mam nadzieję, że to wszystko słyszeliście, tak? Rarely reads the news, I don't have a TV, I prefer online. To 2 days ago, Easy. 2 days ago, and it hasn't worked since then. This evening I'm visiting public. But last year his brother, Jeff, got injured and was in hospital for 3. 3. Peter is only 14, but he's already published a book. When he started drawing pictures and writing stories, he didn't think of making them public. But last year his brother, Jeff, got injured and was in hospital for a long time. When his brother got better after rehabilitation, Peter decided to publish his book and donate all the money from it to the Children's Hospital Foundation. This was his way to thank the doctors and nurses working there. This was his way to thank the doctors and nurses working there. Czyli chciał podziękować ekipie pracującej w szpitalu. 4. What is the main attraction on the island nowadays? Czyli teraz prawdopodobnie do zamyki będzie coś, że kiedyś było tak, a dzisiaj... 4. When you- Museum, the rocks, the birds. When you come to San Francisco, don't forget to visit the island which is called The Rock. Once the island was popular with birdwatchers. Nowadays, tourists are less interested in birds. They come to see the first lighthouse built on the Pacific coast and enjoy the nature. However, the greatest interest for tourists The greatest interest for tourists, tutaj uważajcie, będzie odpowiedź. is a prison which from 1934 to 1963 held several dangerous criminals. Al Capone was among them. Since 1973, the prison has been open to the public as a museum. Mamy museum, mordki. The Rock było na początku, to chyba ta wyspa się tak nazywa, nie pamiętam. The Birds, to tak jak mówiłem wcześniej, się interesowali ptakami, teraz prison, czyli chodzą do więzienia. Kiedyś chyba czytałem w jakimś podręczniku do angielskiego taki tekst o tym muzeum. Nieważne, idziemy dalej. And it's the most popular place on the island. Every Shut year, up. open 34 to 3 held several popular year known. Okay. In the shop, customers can join a bike club, can learn how to build mini bikes, don't have to pay for certain services. Czyli coś może będzie free, a ostatnie the conversation takes place during, czyli rozmowa ma miejsce podczas English lesson, aha, czyli przedmioty. Dobra. Let's go. Five. Are you keen on cycling? So are we. We're best bike shop ever, and we'll prove that the moment you walk through our doors. We're more than bike enthusiasts. We're experts with 11 years of experience that we share with our customers. We offer full service for all bikes, and small repairs are for free. In our shop, we also build unique We offer small repairs for free, więc chyba odpowiedź C. mini bikes for customers with individual needs. Call us now. We're here just for you. Co to powiedział? 5. Are you keen on cycling?
So are we. We're best bike shop ever, and we'll prove that the moment you walk through our doors. We're more than bike enthusiasts. We're experts with 11 years of experience that we share with our customers. We offer full service for all bikes, and small repairs are for free. In our shop, we also build unique mini bikes for customers with individual needs. Call us now. We're here just for you. Dobra, chciałem jeszcze raz przesłuchać, bo to B było takie podchwytliwe, nie dosłyszałem tam, czy jakieś kursy robią, czy też, ale mi po prostu robią mini bajki dla klientów. Just for you. Dobra, i ostatnie. Six. I've read your homework. One of the mistakes is that you've included too many numbers. Mr. Thompson, but you told us to describe a historical event. Some dates were necessary. Right, but while reading the essay, I thought it was a maths paper. Some more mathematical calculations and the paper could be your maths homework. There is also too much historical data. I'm not your history teacher. I'm not your history teacher, czyli nie jest to historia. Koleś się przyczepił, że za dużo cyfr i mówi, że to by się nadało na pracę domową z matmy, więc zostaje English lesson, dalej już nie czytamy, bo nie ma potrzeby. Czyli tak, mamy C, B, B, A, C, A. Let's go to exercise number 4. Dobrze, mamy nagłówki. The importance, o czym to będzie w ogóle? Actors in Elizabethan theatre. Okay. The importance of a strong voice, czyli strong voice, jakiś mocny głos. A serious danger to young actors, niebezpieczeństwo dla młodych aktorów. The intensive preparation for every play. Preparation, czyli przygotowanie się. The most popular actors. Several roles played during one performance. Kilka ról granych podczas jednego przedstawienia. Reasons why dancing was not allowed. Czyli powody, dla których nie wolno było tańczyć. Dobra. Acting was not an easy profession. A theatre company often presented a different play every day, so before each performance, actors had to learn new roles. It took them many hours because plays were very long and actors had to memorize a lot of texts from different plays at the same time. Musieli zapamiętać wiele tekstów z różnych sztuk. Actors also had to constantly practice their dancing and fighting skills. Musieli ćwiczyć swoje skillsy tańca. The importance of strong voice nie, danger nie, intensive preparation for every play tak. The most popular nie, several roles played during one performance nie. To była, mogło być to zmyłka, chyba że to będzie użyte jeszcze gdzieś. Reasons why dancing nie, czyli zostaje odpowiedź C. Dobra, żeby nas to nie zmylało, zrobimy sobie tak, pyk i lecimy tutaj. In the plays there was a great variety of characters, but theatre companies usually hired no more than 12 actors. In order to reduce costs, an actor was expected to play a number of parts in one play. Oh, look at that. Was expected to play a number of parts in one play. Any actor who had short speaking parts had to run backstage, put on a new costume and get back on stage as a different character. Okej, czyli tutaj będzie kolejna informacja o tym, że kilka ról granych jest podczas jednego przedstawienia. Bo on musiał biegać, przebierać się, wracać i znowu grać. During the Elizabethan era, only men were allowed to play roles in the theatre. Teenage boys with high voices who acted as females had to put on white makeup which contained lead. This chemical substance was not safe to use, and as a result, the boy actors had serious trouble with their skin. Okej, jak mamy takie wyrażenie not safe, jakim innym wyrażeniem byście to zastąpili? Oczywiście dangerous. Czy mamy coś o tym, że coś jest, że jest jakiś
danger, danger, danger mamy w B. Oczywiście mamy w B informację, że było jakieś niebezpieczeństwo dla młodych aktorów. Ci młodzi aktorzy grali kobiety, zakładali ten make-up, który miał ołów w sobie, no i przez to mieli później problemy ze skórą, a czasami nawet umierali. Holy shit, sometimes even died because of health problems. Crap. Ostatnie. Elizabethan theatergoers paid careful attention to what was said during a play. They wanted to hear all the words clearly. Może to o tym głosie będzie. Because there weren't any microphones and the performances were in the open air, the actors needed to speak loudly and clearly with good breath control. Though the fights and dancing were very entertaining, it was the words that moved the audience most. Czyli chodzi o to, co słyszeliśmy. To nie, actors nie, oczywiście będzie to odpowiedź A. What? Nie wierzę, że ktoś zmarnował tyle papieru. No ludzie, kochani, przecież to można było zdecydowanie zbić. Ale szkoda gadać. Szkoda gadać. Dobra, czytamy tekstik. Pozwolicie, że sobie wleję troszkę kawki, która mi się już tutaj zrobiła. Siup. I zaczniemy czytać. Andy is writing to Mike to persuade him to give up snowboarding, czyli żeby go przekonać, żeby rzucił snowboard. Ostrzec go przed wynajmowaniem, wypożyczaniem snowboardu, albo dać mu radę o snowboarding equipment. I'm happy that you've decided to try snowboarding. No to już na pewno go nie chcę przekonać, żeby przestał to robić. You ask if you should have your own snowboard. If you're still not sure that this is the sport for you, I think it would be better to rent one. Then, if you find that you love this sport, you can buy your own snowboard. Remember to tell the rental person that you need a beginner's boat. They are a different shape. And try on the boots before you go out on the hillside. Please share some photos. Nie ostrzega go przed wypożyczaniem, tylko daje mu rady co do sprzętu. Mówi, żeby wziął deskę dla beginnersów, czyli dla podstawowych, tych, co się uczą. Dwójeczka. First there were... pytanko. The text is about the promising result of a sport team, czyli obiecujące wyniki drużyny sportowej. A match stopped because of terrible weather, czyli mecz został przerwany przez złą pogodę. Coach who helped the team win the championship. Trener, czyli o trenerze. Zobaczmy, czy to jest tekst własny? Tekst własny. Proszę bardzo, zaraz poszukam jakichś błędów. First there was heavy rain. Then there was a storm and then came a hurricane. Such was the power of our boys. The opponents had no chance. They were the stars from the beginning to the end of the match. It's not a secret that many fans didn't believe in the new coach, but it's obvious that his skills have had an amazing effect on the players. If they keep fighting like this for the rest of the season, the championship will be ours. Dobra, odrzucimy B na pewno. A coach who helped a team win... Boże, jakie to jest proste. Przecież to nie. Czy ten coach pomógł im wygrać championship? Nie, bo w ostatnim zdaniu oni mówią, że jak dalej będziemy tak walczyć, no to wygramy te championship, czyli promising results of the sports team zaznaczamy. No, tak jak przeczytałem ten tekst, najpierw tak pomyślałem, wow, będzie difficult. Trójeczka. Which sentence is true? The girl's parents are both present at the match. The girl's father is against her playing football. The girl's brother trains the Tennessee Titans, czyli jest coachem. Dobra. I'll pull my helmet off and look up at the crowd. I notice Mom. She always supports me, but she worries I'll get hurt. I wish my dad was here. Czyli odwrócamy A. Fajnie by było, żeby tato był. He rarely comes to my football games. People think it's because he's busy, because he's Donovan Woods, the famous head coach of the Tennessee Titans. O, czyli on jest coachem, a nie jej brat.
Czyli zaraz znajdziemy informację, że jej tato jest przeciwko tego. The truth is he doesn't want me to play. Dobra, odpowiedź B. Git. No i proszę, znowu, co to jest? Ludzie, czy naprawdę nie można... Zobaczcie, ile to papieru się marnuje. Holy crap. Wow, długi tekst tak na podstawę. Dobra, robimy to. From the first paragraph we learned that Ken found his very first camera in the attic. To zadanko, tak nawiasem mówiąc, można zrobić dokładnie tak samo jak to poprzednio zrobiłem, czyli czytam pytanko, czytam sobie dany fragment tekstu i będzie git. Became fascinated with taking pictures when he was a child. Found photography a boring activity at first. Started taking pictures after reading a book about photography. Dobra, jeszcze raz. Znalazł swój pierwszy aparat na strychu. Zafascynował się robieniem zdjęć, kiedy był dzieckiem. Na początku fotografia była dla niego nudna i zaczął robić zdjęcia po przeczytaniu książki. Zobaczymy. W pierwszym akapicie to ma być gdzieś tak. Dobra, odrzucam. Zobaczcie. It was my grandfather's old camera, which was kept in the attic of our New York house. Czyli on nie znalazł tego, tylko dostał to od rodziców. I experimented with it a lot, pointing it at everything around me. I had a lot of fun photography in the cloudless sky, the mess in my room and insects in my garden. By the age of 9, I'd read every book about photography, czyli on wcześniej robił zdjęcia, zanim przeczytał książkę. To nie było nudne. No, odpowiedź B. Bo zafascynował się robieniem zdjęć, jak był dzieckiem. Tam jest napisane, że on miał 9 lat i wtedy zaczął robić zdjęcia. Ken decided to move to California to take some rest before starting his studies, to have perfect conditions for learning to surf, to work with famous photographers, to study photography. Zobaczymy. Gdzie to jest Kalifornia? When I was 18, I moved from New York to San Diego to attend the best available university program in photography. No więc przeniósł się tam, żeby studiować fotografię. To work with famous photographers nie, bo on tam napisał, że, no w sensie jest tam napisane, że on co tu jest? Że on poznał lokalnych photographers. Chciał się nauczyć surfować? No nie, bo tutaj jest tylko napisane, że to miejsce jest popularne wśród surferów i chciał odpocząć przed studiami? No nie. Which is true about Ken's website. Reklamuje różne aparaty. Jest promowana na innych stronach. It allows readers to add their own photographers, czyli można tam wrzucać swoje zdjęcia. It has fewer ads than any other photographer, czyli ma mniej reklam niż inne te. Dobra, gry tu mamy, żeby już nie czytać wszystkiego. O. I started my own website to show my photos and share some personal notes about taking professional pictures. Soon many people got interested and started to visit it. I guess it is so popular because it's fairly independent. I generally do not publish adverts. It makes my website different from other commercial websites about photography. No to wydaje mi się, że D. Zaraz zobaczymy. I've never done anything to promote my site other than adding my photographs to it and writing about the techniques I use to take my photos. Dobra. Zaznaczam odpowiedź D. Czy mamy coś o innych firmach? Może wcześniej, w tym akapicie, który pominam, coś było.
Nie, on nie reklamuje nic, więc A odrzucimy. Czy jest promowana? Nie, bo on napisał tutaj, zobaczcie. I've never done anything to promote my site, czyli nic nie zrobił, żeby ją promować. It allows readers to add their own photographs. O, zobaczymy. Nie ma tutaj nic, że inni mogą wrzucać foteczki. Dobra, dalej. Came back to New York because. Wrócił do Nowego Jorku, bo. He missed the city. He got a job from his favorite camera maker. He decided to open a camera shop on Long Island. He wanted to be closer to his family living in the city. Dobra. Some time ago I returned with my family to New York. I couldn't stop thinking about the place where I was born. Może to jest A. And lived in California. My best memories are from here. Besides, it is the perfect place for me from a professional point of view. The best camera makers have always had their agencies on Long Island. Ok, czyli tutaj mamy w jednym zdaniu dwie podchwytliwe informacje. On przeprowadzi się tam z rodziną, czyli tak, to odrzucamy, bo przeprowadzi się tam z rodziną z powrotem. Nie chciał otworzyć tego i nie to, czyli he missed the city. Proste. The text is about czy on miał jakieś kłopoty? Nie. Konkursy były jakieś? Nie. Trudności? No nie. Odpowiedź C w takim razie wybieramy. No i mamy już prawie wszystko. Dobra, ostatnie długie zadanie, a później dwa szybkie. Freeing the whales. Zrobię to zadanko w ten sposób, że przeczytam sobie szybciutko tekst, zobaczę, o czym on jest. Później przeczytam zdania, postaram się je zaznaczyć i lecimy dalej. In October 1988, the eyes of the world turned towards Point Barrow, Alaska, as in the nearby bay, three gray whales were surrounded by ice. They had stayed behind the rest of the whales to find more food and hadn't noticed that it was time to leave. Normally they would have died as... They would have died. Zobaczcie jaka podpowiedź. Normalnie one by umarły. Kto by umarł? Pewnie jakieś whales. As hundreds of others do every year. But one short piece of TV news saved them. NBC was the first to show the pictures of the whales in danger. America immediately fell in love with them, so they had to be saved. The rescue became the top story on the evening news. As a result, everybody got involved in rescuing the whales. Czyli tutaj będzie coś o tym programie pewnie. Greenpeace, oil companies and the government. When they realized that all these efforts were not enough to save the animals, the United States asked the government of the Soviet Union to help. Tu będzie pewnie coś o Soviet Union. On October 28th, one of them created a path large enough for the whales to escape. Proste. No to sprawdzamy. Journalists sent to the village didn't know how to help them either. Też nie wiedział, jak im pomóc. Czyli będzie coś, że wcześniej przed luką będzie informacja, że ktoś nie wiedział, jak im pomóc. They had stayed behind the rest of the world. To nie. Dobra, wydaje mi się, że to nigdzie nie będzie. Zaraz zobaczymy. Meanwhile, their route back to the open ocean had rapidly frozen over. O. Ok, czyli na przykład they hadn't noticed that it was time to leave. Meanwhile, their route back to the open ocean had rapidly frozen over, czyli ta droga z powrotem nagle szybko zamarzła. Może to. But the whales were too scared and didn't want to cooperate with them.
Too scared and didn't want to cooperate with them. Czyli te wieloryby były zbyt przerażone, nie chciały z nimi współpracować, ale z kim współpracować? It was even more important than reports from the presidential election campaign. To jest o tym newsie i to było w drugim chyba, tak? The rescue became the top story on the evening news. Okay. In reply to the request, 2 ships were sent to break the ice and free the animals from the frozen bay. O! W odpowiedzi na prośbę, jaką prośbę? Do Russia, Soviet Union. Proszę bardzo, mamy już E. No i teraz w tym pierwszym. Czy C pasuje? Nie, bo tutaj mamy informację o tym, że te wieloryby były okrążone lodem. No i nie miały co ze sobą zrobić, więc they had stayed behind the rest of the whales to find more food and hadn't noticed that it was time to leave. Dobra, wydaje mi się, że to będzie odpowiedź B. Dziwnie to mi brzmi, ale to jest jedyna logiczna odpowiedź w tym punkcie, no bo A. Dziennikarze wysłani do wioski, takiej wioski. But the whales were too scared and didn't want to cooperate with them. No nie chciały współpracować, ale z kim? Nie ma takiej informacji, więc zostaje tylko B. B, D, E. Na to stawiam. Dalej, Celebration in Science Museum, to zrobimy bardzo szybciutko, bo już tutaj nie trzeba czytać tekstu, tylko czytać luki. They were celebrating the 100th of the Science Museum setno anniversary, czyli rocznicę. The institution opened its doors to visitors on 26th June. 3. It began as part or as a part. The East Bloc. O, to ostatnio robiłem taką maturkę, identyczny przykład był. Oczywiście strona bierna, czyli was constructed between czyli został skonstruowany, a nie skonstruował coś. This collection gives nie, consists nie może być, bo byłoby consists of something, więc includes items such as. Dobra, zapiszę, żeby to było lepiej widoczne, czyli B, C, A, B, A. I ostatnie. O! Wow! Takiego zadanka dawno nie było. To jest zadanko, w którym musicie wybrać słówko, które będzie pasowało zarówno do jednego, jak i do drugiego zdania. Pokażę Wam, o co chodzi. Na przykład, będzie tak widać? Hop. Dobra. Ok, będzie tak widać. Patrzę na pierwszy. The cinema is next to the police station. You can't... I teoretycznie mogłoby być you can't pass it, you can't miss it. Czyli nie możesz go przejść, nie możesz go pominąć albo przeoczyć w tym znaczeniu. If we don't hurry, we will the bus. Co można z busem zrobić? Można catch the bus albo można miss the bus. I w taki sposób odkryliśmy, że odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Czyli odpowiedź C, bo miss pasuje do obu. Drugie. She came to the job interview on time. She knew it was... I live in an apartment on the 3rd floor. Pasuje. Tak samo. As... No i zobaczcie, w pierwszym na przykład by pasowało as much as albo as far as I know. A w drugim we were already much away. No nie pasuje. Pasuje tylko far away, czyli far. Mamy odpowiedź C. Czwarte. We can always... Co jest? We can always lunch from a takeaway restaurant. Doctors usually to stay order. Order jako zamówić i order jako rozkazać. No, nie ten kolor. Siup. I ostatnie. My favorite actor got another in the latest Bond film, czyli może być role, może być part. I was too tired to take
part in the race, bo take part in something to jest brać w czymś udział. I tym oto sposobem mamy C, B, C, A. Wow, tak to wygląda. Wyrobiłem się w 40 minut z całą maturką. Jeżeli ktoś dotrwa, to szacun. Teraz szybciutko pokażę całą maturkę raz jeszcze. Jakby ktoś, komuś się nie chciało wysłuchiwać mojego gadania. Strona pierwsza wygląda tak. Strona druga wygląda tak. Strona trzecia. Strona czwarta. Zobaczcie, ile materiału tu się mogło zmieścić. Kolejna. Znowu. Ken Rockwell, to Was nie interesuje. Interesują Was wiadomości, odpowiedzi mam na myśli, czyli to. Celebration in Science Museum. I ostatnie. No. Jeżeli macie jakieś pytanka, chętnie odpowiem. Wpadajcie na grupę dla maturzystów Yellow Przemysław Kukliński. To, co tutaj widzicie, to jest nazwa mojego profilu. Grupa na Facebooku nazywa się Yellow Matura z angielskiego 2021. Link oczywiście w opisie tego filmu. To wszystko mam nadzieję, że poszło Wam rewelacyjnie. Jeżeli nie, to pamiętajcie, że macie jeszcze prawie 2 miechy, żeby na spokojnie się ogarnąć do tej maturki. To wszystko. Dzięki bardzo, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie mój kanał, będzie więcej. Do zobaczenia, hej!